Cześć. Wracamy do momentu, w którym nie wiem, co zrobić. Nie no, ale byliśmy już chyba we wszystkich miejscach. Z wszystkimi rozmawialiśmy. Tam przy ciele nie mogę za bardzo nic zrobić, bo potrzebuję kogoś, kto pomoże mi zdjąć to ciało. Tu jedyne... O, myślałem, że może będę mógł otworzyć. Tu jedyne co, to tak, dostaliśmy podpowiedź od... nie pamiętam, jak on ma na imię, ale od tego krzyczącego łamistrajka. Podpowiedź odnośnie tego, co zrobić, albo co spróbować zrobić w trakcie walki z miarogłowym. Więc idę do niego drugi raz. The unpromising race pupil returns. I mam podpowiedź, mam 72%, ale dobrze wiemy, że 72% miałem podczas próby dostania się do mieszkania, które jest zamknięte na kłódkę, miałem chyba nawet 82%, czy tam 80 z groszem, 84 chyba. I to się nie udało, więc zobaczmy. Trafiłem go. Normalnie go trafiłem. Just like that, instinct took over. A solid strike straight into his throat, into the cartilage. You could swear you felt the soft palate break. Okej. The man is reeling, gasping for air. Time stands still around you. In the distance, the sounds of the harbor are falling silent. All you hear is a small gurgling sound as a trickle of blood appears on the man's lip. No. Słyszysz tylko ciche bulgotanie, kiedy w ustach mężczyzny pojawia się stróżka krwi. Zaraz, co powinienem zrobić? Przyładuj mu prawym sierpowym. Cofnij się i wykonaj okrężne kopnięcie z wyskoku. Don't wait. You've only got a millisecond. He's coming to. Time is breaking loose from the stupor. His left hand curls up into a fist. No dobra. Dostaliśmy podpowiedź, że mam się trzymać daleko, więc nie będę podchodził z tym sierpowym. Dawaj, cofamy się i wykonujemy okrężne kopnięcie z wyskoku. Jak Bruce Lee. Ty. Zadziałało. The man lands with a dull thump, like a broken down puppet of muscles and sinew. For a moment, he still tries to keep his head up, dazed eyes looking at you with unimaginable surprise. To your left is the button. Disco demolka, wciśnij przycisk. Witam w River Show. Po prostu wciśnij przycisk. Po prostu wciśnij przycisk. You slam your fist on the button. The man collapses entirely, his head rolling to the side. Looks like you're the new measurehead now. No raczej, dziewczyno. Her voice is surprisingly calm. No one is the new measurehead. Let's go before he gets up. Stwierdza porucznik i zmierza szybko do drzwi. Okej, co ty, tu jest coś. Patrz, ja pieniądze jeszcze za to dostałem. A przy nim co mogę zrobić? Nie lubię tego. Man is still knocked out. He breathes slowly and Okej. Nie lubię tego... Co jest? A, nie, bo to do niego znowu idę. Nie lubię tego, jak zaznaczę coś, kliknę już a ta postać tak gdzieś jakby się przeciska powoli, jakby nie wiem, co się działo. Co mi powie? Ten? Knocked him out good, like the flying desperado. Kim lub czym jest latający desperado? It's that really cool flying desperado spin kick you did, boyadero. Often performed by the most hard-bodied boyaderos on the steppes. To nie było nic takiego. So, what's on your mind this time?
No dlaczego nie mogę? No. Co mi powiesz? Went native on the chief, huh? Those ballerina antics were reckless. Should have just punched him in the throat again. A ja myślałem... Okej. Wrong. You did the right thing with Measurehead. The ballerina antics won you the fight. Let's talk about our right to work. Porozmawiajmy. Milknie, po czym nagle zmienia temat. Okej. Aha, no tak, ale... To co? O, on wstał już. Do not presume this has drastically altered our race dynamic. Po prostu musiałem to Our zrobić. personal dynamic has changed. A little. He means very little. Okej. Który? Musiałem wyłączyć powiadomienia, bo byłoby słychać w tle pikanie. No dobra. Rozumiem, że o te drzwi chodzi. I cyk, proszę bardzo. Ile zielonych kółeczek. Drzwi są zamknięte i nie da się ich otworzyć od tej strony bez specjalnej karty? Czyli co, ja nie mogę teraz wyjść stąd? O nie. W górnej części ulotek widnieje napis: każdy pracownik równa się człowiek Rady Nadzorczej. To maszyna do pisania model Davy. Nazwa widnieje z tyłu. Ktoś zostawił włączony ekspres do kawy. Ciemny płyn w dzbanku wygląda niemal jakby miał własną osobowość. Typowa biurowa szafka na akta. Zdaje się, że szuflady są zamknięte. On second glance, someone has forgotten to properly close one of the drawers. It's unfortunate for the Union to just leave their paperwork lying around like this. Nie? Bardzo niefortunne. Let's see what's inside, he thinks. Otwieramy. The drawer opens smoothly. Inside is a well-organized selection of brown folders. Przeglądamy teczki. Hundreds of documents containing logistical data. Two kinds of transactions stand out. Materials coming into Revachol from the outside world, from Muindi, Grad, and even Ilmara. And the same materials being handed over to companies inside Revachol, Kuron, Coal City, La Delta, and Jamrock are listed among the many districts where the imports are being sold. Jest tu jeszcze coś ciekawego? Przejrzyj je. It's hard to make sense of this thicket of company names, dates, quantities, and percentages. You try Zmuszamy. to focus, but the lines are getting blurry. Zmuszamy się. Whatever's hidden here is hidden well. Concentration isn't enough. Only a trained accountant with a background in logistics would be able to really make sense of it. However, there is a little handwritten note stuck on the side of the drawer. Spójrz na notatkę. It appears to be a to-do list written in large, uneven capital letters. Remember, Leo, Everart's shoes, special whirling borscht, water Everart's plants, sweep office floor, more banners. Więcej transparentów. All items on the list have been crossed out and the note itself is crumpled. Odwróć się do porucznika. Spójrz, kim. Lista rzeczy do zrobienia dla Everata. Everard Clare, probably. The head of the Debarders Union. One of his aides must have left it. Nothing incriminating here.
Przygląda się uważnie notatce. What is so special about this borscht? Code for drugs? Booze? Blood? Co jest takiego specjalnego w tym barszczu? The drawer slides shut smoothly. Zakończamy. Co my tu jeszcze mamy? Tu jest coś. Lejardin, czy jak to tam przeczytać? Jakieś tabletki. Magnes. O, magnes, spoko. Okulary. Nice. Co mi dają okulary? Biorę je. No ale zostawię te. To jest? La fumę wy coś tam. Gdzie ja idę? Tu ta postać cała poszła. Z rady dobiega dziwaczne brzęczenie. An imposing combination of a punch clock and a payphone is looking down at you from the wall. A note on the side says, "Tokens unavailable due to strike. Use change." Nie. Nie będę używał drobnych, a sprawdźmy, co to są te przedmioty, które zebrałem. Ta laminowana pocztówka przedstawia świat po drugiej stronie rzeki. Niecałe 10 lat po wojnie wschodni brzeg jest już całkowicie odnowiony. Na wzgórzu widać piękne ogrody i rezydencje. Przy fontannie stoi zaparkowany mały, beżowy statek powietrzny. Za tę pocztówkę można wziąć sporo pieniędzy. No to niedużo raczej. Przynajmniej sugerują niedużo. A to co? Wiodące wydawnictwo dla intelektualistów skupionych wokół martyneskiego komunizmu. Przedstawia radykalną, mazowską perspektywę na szereg współczesnych problemów. Na okładce widnieje stylizowany portret zmarłego króla Frisela. Tak? Z rogami. Z wystającym mu z głowy białym porożem. The front of this quarterly journal features a large satirical portrait of the late King Frisel. From the sides of his head, a pair of white antlers spread to the corners of the cover. Frisel. Because Frisel was incompetent, foolish, and cruel. In short, the embodiment of everything the communards wished to overthrow. It's satire, you see. Czemu poroże? Because white antlers are one of the symbols of communism. They represent a society in accord with the natural world and at the same time above it.
Przykartkuj czasopismo, zobacz, co przykuje twoją uwagę. To your disappointment, there aren't any full-color pictures to direct your attention. Just column after column of closely set text, interrupted occasionally by little doodles in black and white. After rifling the pages with your thumb several times, you return to the table of contents. The magazine is divided into several sections: international developments, Kunst und Kultur, and local concerns. Just inside the cover, there's also an editor's note. No to czytamy wstępniak. Comrade, as you know, this journal takes its name from Mazov's immortal expression, du cristal à la fumée. This was his way of describing the way the rigid, crystalline structures of capitalist ideology turn to smoke under communism. But, like the structures of capitalist ideology, we too are at risk of going à la fumée, unlike many publications which are content to spoon-feed their readers reassuring drivel. La Fumée is committed to telling the radical truth, even when that truth may drive away potential subscribers. So please, if you value our radical Mazovian perspective on contemporary politics, culture, and international affairs, please consider subscribing today. Yours in struggle, the editors. Szepnij, kim? To chyba komunistyczne czasopismo. Zachowaj spokój, udawaj, że wszystko jest w porządku. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Chcę uzupełnić wiedzę o wydarzeniach międzynarodowych. This section includes a long, tedious critique of the latest round of free trade negotiations between the EPIS nations and the Free State of Semenine. You also skip over an article about heavy fuel oil smuggling along the Messina border, something about bear wrestling in Samara, book riots in Yugograd. Face it, you really aren't interested in foreign affairs. You're not even sure where most of these countries are. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Co to jest Kunst und Kultur? It takes a moment, but gradually it dawns on you that Kunst und Kultur must mean arts and culture. Kunst. As you leaf through this section, you come across several reviews of recent radio plays, as well as a brief artist spotlight featuring a local artist identified only as CS. CS? The main feature, though, is a long essay titled Tip-Top Tournée, a critical Mazovian perspective. Przeczytaj profil tej CS. Chwileczkę, co to jest tip-top? Brzmi jak nudziarstwo. Przeczytaj profil tej CS. This so-called artist spotlight is really just a brief Q&A, made all the briefer by the subject's evident hostility to her interviewer. That certainly sounds like a certain delinquent youth who likes to harass you from her balcony. No właśnie, też tak pomyślałem. Chwileczkę, co to jest tip-top tour? The actual article is surprisingly light on details, but after skimming a page or two, you gather that it has something to do with motor carriage racing. O, to kim będzie lubił? No dobra, zobaczmy, co ci komuniści mają do powiedzenia o tip-topie. You think you're settling in for a relaxing recap of the most recent season, maybe sprinkled with some nice anecdotes about a few of the more colourful drivers. Instead, you find yourself skimming a 10,000-word feature about all the politically problematic aspects of Tip-Top Tournée. No masz. Chwila, a co jest nie tak z tip-topem? Where to even start? For one, there's the crass commercialism of its sponsorships, and then there's the practically criminal emphasis on deadly motor crashes. Chwila, kto to w ogóle napisał? Oddly enough, this article has two bylines.
Nasteb Encolada Bernal, and Exilus Buka. A co jest takiego złego w sponsoringu? A co jest nie tak z porządną kraksą? Dzięki nim jest ciekawie. Wybieramy 2 na razie. A co jest takiego złego w sponsoringu? Under capitalism, the article says, every pursuit has its price. Every pleasure, even one as elemental as the joy of racing others around a track, is reduced to an advertising opportunity. Thus, the so-called tourney becomes a competition between increasingly meaningless brand signifiers. Your discount laundry detergent racing against a pack of Astra cigarettes, or even a fritter. No dobra, ale potem widzisz, jak się rozbijają. And that precisely is what's problematic about it. Were it not for the promise of random, spectacular violence, audiences would quickly lose interest. A, w sumie. At the end of the day, it's the destruction of these 750,000 real racers that you're really watching for. Jestem właściwie pewien, że lubię patrzeć na sam wyścig. O rany. Prawda, naprawdę oglądam tylko ze względu na przemoc. You see, one cannot avoid the conclusion that Tip Top Tourney is simply the apotheosis of spectacular entertainment under capitalism. Kim w tym artykule twierdzą, że nikt tak naprawdę nie ogląda Tip Top Tour ze względu na sam wyścig. Oh, come on. Can this article read your mind? No, kurczę, powiedziałem tak. On sam zdaje się tak myśleć. Nie, w zasadzie nie. Well, there you have it. No reason to get hung up on the pretentious ramblings of a few young men. No, If I had to wager, I'd say they've never even seen the inside of a motor, much less a motor race. I take whatever they write with a large grain of salt. tak. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. Zobaczmy, co uważają za sprawy lokalne. Unsurprisingly, much of this section is taken up with articles declaring unqualified support for the dock workers' strike. You skim the headlines. Paint the harbour red and white. Martinez tames the wild pines. A city in revolt. First we take Martinez, then we take La Delta. Pomalujmy port na czerwono i biało. I czerwoną farbą już umalowała tamta dziewczyna, nie? Już pomalowała trochę ścianę, w sensie zabrudziła, bo to nie było raczej jak malowanie, tylko jakby się... Znaczy, nie wyglądało jak pomalowane, tylko jakby się rozlała farba. Ale białego nie ma. Finally, there's a brief article by the writer, G. Martin, accusing the owner of the Capeside Apartments of illegally attempting to evict certain communist tenants simply for not having paid their rent. Gdyby nie Wild Pine, wszystkie te pijawki były teraz bez pracy. Pobieranie opłat za to, że ktoś gdzieś po prostu mieszka, rzeczywiście jest dość skandaliczne. Ale ciekawe, czy to jest ironia, czy on faktycznie mówi. Czy nie lepiej dla wszystkich byłoby, gdyby praca i kapitał osiągnęły jakiś rozsądny kompromis? Praca i kapitał. A czemu miałby mnie to obchodzić? Gdyby nie White Pines, wszystkie te pijawki byłyby teraz bez pracy. Poniekąd. To się akurat zgodzę, no. Nie, to pobieranie opłat, to nie wiem. Jeśli to by było powiedziane ironicznie, no to spoko, ale nie wiem, czy jest ironicznie, czy naprawdę tak powie. Czy nie lepiej czy nie lepiej dla wszystkich byłoby, gdyby praca i kapitał osiągnęły jakiś rozsądny kompromis? O kurczę. Kliknąłem sobie, sorry. Niedobrze. Dlaczego miałby mnie to obchodzić? Dobra, biorę 2. Gdyby nie Wild Pines, wszystkie te pijawki byłyby teraz bez pracy.
Albo nie. Czy nie lepiej dla wszystkich byłoby, gdyby... Czwórkę biorę. Czy nie lepiej dla wszystkich byłoby, gdyby praca i kapitał osiągnęły jakiś rozsądny kompromis? According to these editorials, there can be no accommodation with the forces of international capital or their mucilaginous allies in the coalition. Why do communists love puerile insults? And they wonder why they're always being left out in the cold. Chwila, co oni tam piszą? O jakiejś koalicji? Judging from the context, it's something very large and fundamental. You should probably know about it already, honestly. You flip back to the front of the magazine. The table of contents unfolds before you. To jest... Okej. Jedynka jeszcze... Comrade, as you know, but like so, What do you expect? It was laying around the office of the Debarders Union. They're probably bankrolling the thing. No właśnie. you flip back to the front of the magazine. Odkładamy czasopismo. Idziemy na dół, co? Proszę bardzo, jest jakiś strój. Looks like someone left his tarpaulin cloak hanging on the railing here. The white rectangle of the Revachol Citizens Militia is clearly visible on its back. This is your cloak. You can feel it. Kurde, biorę to. Skacz na odkrycie. To chyba moje. Yes, it does bear the RCM insignia. And we are the only detectives in Martinez. Myślisz, że powinienem go The zabrać? service cloak issued to you by your station? Yes, I do. As your fingers touch the tarpaulin, it almost feels like the cloak wants to deliver a message of comfort through your fingertips. I will shield you from the elements and give my life for yours. That's what the cloak is relaying. Nice. Jakbym tu był. Dreszcze, kurczę. Zobaczcie. Nice. Ej, ale to dreszcze mi dodaje. Dobra. Gromadzi deszczówkę, no to wiadomo. Jak tam do góry wejść? Bo wiem, że można, tam coś jest. Można po tej skrzynce wejść pewnie, ale jak? Nie, tu gdzieś... Nie mogę. O, przykro. Niedopałki, z tego co najmniej trzech paczek papierosów. Duża liczba pustych butelek czerwonego komandosa i potężnego pilsnera. O, to ja tu byłem na bank. All those empty wine bottles and cigarette butts on the ground. Someone partied really, really hard here. Czekaj, ostro? Well, they went through 6 bottles of potent Pilsner, 3 bottles of Commodore Red, and almost 4 packs of cigarettes. It must have been pretty hard. Ja to zrobiłem? Well, yes, I think we can say with relative confidence that it was you. Wygląda na to, że nieźle się bawiłem. Wciąż nie jestem do końca przekonany, czy to byłem ja. Musiałem pójść do portu z misterną misją zwiadowczą. Yes, this looks pretty advanced, all right. For now, let's just move on. Dobra. Ale...
Oczkim, bo przeszkadzasz. Dobra, tu już jakby nic nie ma. Zejdźmy sobie... O. Co to było? Wszędzie wokół ciebie wznoszą się milcząco wielkie machiny. A, ja tam mogę pójść, zobaczcie. Na osłonie ekranu nadrukowane są białe drzewa sosnowe. Wyglądają niczym... coś. A rusting control panel with several knobs. 2 buttons marked marche and arrête are faded with use. It seems to control the large crane above. A container is attached to its hook block. O, co? Co się wydarzyło? Czemu mi pokazywało? Pięknie. Chyba będzie mnie stać na sen. Na platformie widzisz wybłakły napis techniczną czcionką Kvalsund. Aha, do tego to jest. Dobra. Stos pasów teragarskich do przenoszenia ciężkich ładunków. Na jednym widnieje napis Vermilion. Na stoczni panuje dziwna cisza. Wielkie maszyny śpią. Nie chcę gdzieś za daleko pójść. Z dołu dobiega cię woń ropy i rdzy. Przywodzi na myśl krew. Półmroczność. Okej. O, tam ktoś jest. Przemysłowych rozmiarów termos. Czuć go przypaloną kawą. Dobra, tam już nie będę szedł. Śpiewa kontener. Kurczę, ile tu pieniędzy leży. Wieża z głośnikami milczy. Na placu nie ma żadnej pracy do nadzorowania. Dobra, cofamy się. O. Jedziemy tutaj. This is the night watchman's booth. The name on the door reads René Arnaud. René? A więc tu pracuje René. Rozejrzę się. Przeszukaj budkę. If you must. But please hurry. We are pretty easy to spot up here. Nothing incriminating catches your eye. The cabinets are clean and their sparse contents meticulously organized. There's a framed photograph on the table. Bierzemy It's a zdjęcie. black and white photo of a young couple out in a street fair. The man, René, is dressed in a Royal Carabinier uniform. The girl is young and very pretty. She is smiling playfully at the camera. Okej, René może żona. is about to smile. This photo must be tied to some good memories. Why did you take that picture of René? Jestem policjantem. Zbieranie dowodów jest dla mnie instynktowne. Fine. But let's move. I don't want to be seen snooping around here. Dobra. Coś jeszcze raz? This is the Dobra, odejdźmy. No. Dlaczego nie mogę? No. Dziwne.
To jest René. Shamrock Rewerszolski, lato 91 roku. Może być, że to żona, nie? Gdzieś poszedłem. Nie chciałem. Na razie nie. Do tego pana chcę. Transparent ugina się pod ciężarem deszczu i śniegu. Białe fale na tle czerwieni. Chodź, rozmawiajmy. Container, container, I'll turn you nice and red. Container, container, put the logos on. Luźny Leo. Container, container, used to be Wild Pines. Container, container, now belongs to Everard. Drobny mężczyzna jest tak pochłonięty swoją pracą, że nawet cię nie zauważa. Cześć. Everard, 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 he looks after everyone. Huh? Well, hey there. How can I help you, mister? Uśmiecha się. The look in his deep blue eyes is as sincere as you've ever seen. Kind of makes you feel like an arsehole for no apparent reason. Dlaczego? I see you are not a union man, mister. Did you get lost? You're not one of them scabs, are you? Łami strajków. I jego miła twarz staje się przez chwilę surowa. Co wy macie z tymi łamisterkami, ludzie? Prawdę mówiąc, to tak. I mean, I don't personally mind. Folks is just folks, you know, and folks gotta eat. Nie wygląda, jakby oczekiwał od ciebie jakiejś odpowiedzi. Just some of the other guys don't look too kindly on the scabbing kind, if you know what I mean, mister. Okej. Co robisz z tymi kontenerami? Oh, I'm just making some covers for them containers here. Yes, I am, yes, I am. So it's easier for the crane operators to spot them. Odpowiada, wskazując machnięciem ręki piętrzące się za nim kontenery. Jasne. Mógłbym cię spytać o coś innego? Sure, mister. About what? Gdzie się wszyscy podzieli? Port jest pusty. Oh, most of the guys are down at the gates, keeping the scabs from coming in. Pochyla się z poufnym wyrazem We're twarzy. on a strike. The whole union is. You don't have to work when you're on strike. Ha! We haven't worked for 2 months now. So no one is working? Not everyone is down there, of course. Mr. Everard is in his office, where he always is. And Jean-Luc is guarding the gate. Jean-Luc. But Titus and his boys got into some drunken trouble and Everard sent them on a nice vacation. For a week or so. Milknie, ale sprawia wrażenie, jakby chciała powiedzieć ci więcej. Co przeskrobali Titus i jego kumple? Oh, I'm not really supposed to talk about that. That's union business. Uśmiecha się i pochyla w twoim kierunku. Him and his boys stirred up something in town. Probably drank too much and got into a fight or something. I heard Mr. Everett telling them to take some time off. Don't go all bad cop on this simple, friendly fellow. No dobra, ale co tak konkretnie zrobili? I guess the boys got a bit too rowdy and had to let out some steam. I don't really know the details. That's just how boys are, you know. I haven't been in a fight since I was in middle school. Easy, Leo. Let's keep this on the hearties. Porucznik spogląda na ciebie w poszukiwaniu wsparcia. Za bardzo nabuzowali. Leo, w jaką oni się wdali bójkę? Zabili może najemnika? Too late. Leo's mouth is still moving and the words are spewing forth.
Words, words, and look, even more words. This guy could go on till the end of days. Now he's talking about some drunk sawmill owner who... No, he already switched to a prized fishing rod he apparently owned at some point. You know what? Just cut in there with your questions. Pracujesz tu? Yes, yes. Everybody needs a job, and this is mine. I'm Leonard, by the way. Leonard Bellick. But everyone calls me Leo. Leo. Drobny mężczyzna unosi rękę w geście powitania. I'm like Mr. Everett's right-hand man when Mr. Edgar is out of town, and Mr. Edgar's right-hand man when Mr. Everett is away. Actually, Miss Beaufort is the right-hand man, but she's a lady. Znów rozlega się jego dobroduszny chichot. Panna Beaufort. Who is this, Miss Beaufort? Beaufort. Pyta porucznik, spoglądając na Leon. A real pretty lady with a skin like those douce sucre candy bars my missus likes so much. Them are real nice to suckle on once the dinner is done and me and the missus sit down beside the radio. But I can't listen to the radio all the time. There's so much to do around here and I'm always busy keeping things running here. Yes I am, yes I am. Stay on this Miss Beaufort topic. Czekaj no. Kim jest tam? Myślę, że odwalasz tu kawał dobrej roboty, Leo. Tak, jestem niemal pewien, że wszystko by się tutaj posypało, gdybyś przestał kłaniać się w pasłę. Yes, this place really seems to run like clockwork. Keep it up, Leo. Porucznik uśmiecha się do drobnego mężczyzny. Well, thanks a lot. Coming from you it means a lot, really. Czyż wydawało się to niemożliwe? Mężczyzna uśmiecha się i jeszcze szerzej. Sometimes I feel some of the guys don't really get how much I bust my ass for them here. But you guys are all right. The white rectangle on your clothes might not mean an awful lot in Martinez, but the recognition from an authority figure made Leo's day. Okej. Ty jesteś Leo, który... Ten... Co jest w tamtym kontenerze? Szukam... Co jest w tamtym kontenerze? Oh, that one. That should be empty as far as I know. Lots of containers here have nothing in them. They're just waiting to be loaded up. To szukam przewodniczącego Związków Robotników Portowych. Oh, you want Mr. Everett then? He's an awfully nice fellow, he is. Him and his brother are both nice fellows. They've lived their entire lives in this here neighborhood. Kaszle, po czym natychmiast kontynuuje. Guys like Mr. Everett and Mr. Edgar, his brother, are real good guys. Made Martinez what it is today. Mr. Everett and Mr. Edgar and I went to the same school we did when we were boys. O, Patience. Deep down you have the mental power to keep listening. Not many would, but you do. nie przerywaj Leonardowi. Had an arithmetics teacher, Miss Bellows. Her real name was Miss Bellams. She was a real pretty lady, but when she got mad... Zaczyna się śmiać. All the boys liked her, if you know what I mean, mister. We used to sneak in her yard in the dark and peek through the window. One time we saw Miss Bellows with a fellow. Yes we did, mister. Szuka w twoich oczach oznak niedowierzania. Yes, we did, mister. Indeed we did. Him was a big fellow. Used to drive the troika near ours' school and everything. Prowadził trójkę niedaleko naszej szkoły i w ogóle trójkę? Len was all naked too. That's all I got to say about that. Więcej nie zdradzę. Bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję ci za tę opowieść. Thank you. Almost forgot. Mr. Everett is in that container over there. I got distracted telling the story, but he's in there. Okej. Tego na razie bym wolał nie mówić, bo to może go do nas zniechęcić, że przeczytaliśmy jakieś notatki, prawda? Tak mi się wydaje.
No ale nie wiem, no ale na razie wolę nie pytać. Bye bye now. No to do zobaczenia. Odpowiada i wraca do swojej pracy, czyli do siedzenia i picia. Dobra. Dzięki bardzo za oglądanie. W końcu przedostaliśmy się do fabryki, tak? Także troszeczkę może ruszy się ta historia tutaj dalej. No zobaczymy. A na chwilę obecną będę się żegnał. I do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.